Cześć, witajcie. Tu natomiast możemy sobie porównać Brugmansia, która stoi w szklarni. Tutaj temperatury, powiedzmy, jest maksimum na ten czas do między 10 a 14 stopni, natomiast w nocy to spada do kilku stopni, 5, 4, tak myślę, pewności nie mam. A tu natomiast możemy porównać Brugmansię, która stała w domu w temperaturach 15-20 stopni. No generalnie widać różnicę, także jeżeli chodzi o Brugmansię, to polecam nie trzymać jej w domu, bo tu mamy porównanie. Jeżeli zależy nam na tych roślinach, no to jak widać aż takie temperatury i mała wilgotność im nie odpowiada. Natomiast tak wygląda Brugmansia, która jest trzymana w namiocie. Tam jest temperatura minimalna 10 stopni w dzień i w nocy, także w dzień może być nawet, jak słońce jest to nawet do 30, w nocy to minimum 10, także tu właśnie możemy sobie Brugmansia w domu, Brugmansia w szklarni nieogrzewanej, Brugmansia w szklarni ogrzewanej. Także widzicie, no jest różnica straszna moim zdaniem. Także mam nadzieję, że to da Wam jakieś pojęcie, jak Brugmansia zachowuje się w różnych warunkach. W dniu dzisiejszym postanowiłem, że będziemy rozsadzać pasażera na gapę. Jak widzicie, rośnie jak na drożdżach, jakby się podłączył pod Brugmansię normalnie i obawiam się, że może być problem z tym systemem korzeniowym, no ale sprawdzimy, co tam się w środku dzieje. Jako że wyrosło to dosyć blisko koło Brugmansii, to może być malutki problem. Ale to zajrzymy i zobaczymy. System korzeniowy Brugmansii wygląda tak. A system korzeniowy Kany wygląda tak. Także myślę, że się uda operacja. Natomiast Brugmansii wsadzimy z powrotem. No, troszkę korzeni dostało. Dobra. To szukamy doniczki. Także cała operacja zakończona sukcesem na ten czas. Mam nadzieję, że obydwu roślinkom nic się nie stanie, ale dobrze to wygląda. Tymczasem u migdałowców tydzień później. Jak widzicie, z tego co widzę, 3 sztuki na 11 sztuk, 4 sztuki powiedzmy nie wykiełkowały jeszcze, ale kiełkowalność, jak widać, jest na bardzo wysokim poziomie. No i tak to wygląda z nasionami świeżymi, z nasionami z owoców z marketu. Moim zdaniem, że kiełkowalność jest bardzo duża, w niczym to się nie umywa do kiełkowalności nasion z eBaya. No i to by było na tyle. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.